Cześć, witajcie w nowym odcinku Wciśnij Start. Z tej strony Azji. Historie o rycerzach i smokach od zawsze były i nadal są w cenie. Ale wiecie co nie było? Klocki Lego. Zaczęły być coraz bardziej popularne w latach 90. do tego stopnia, że szturmem zaatakowały rynek gier wideo. Pojawiło się wiele podróbek Lego, od tanich chińskich rakotwórczych odlewów po nieco bardziej oryginalne wariacje. Najciekawszą i najoryginalniejszą z alternatyw było moim zdaniem Playmobil. Figurki przypominały popularne klocki, szczególnie przez chwytaki jako dłonie i proste twarze, ale nie skupiały się na budowaniu, były bardziej takim domkiem dla lalek. Zabawa opierała się na wyobraźni i odgrywaniu ról, a nie łączeniu kilku klocków w jeden. Playmobil, widząc sukces Lego w grach wideo, postanowiło również ten rynek zaatakować i w kooperacji z Ubisoft w 1999 roku wydali grę Hype The Time Quest na komputery PC. Witaj, nazywam się Gogut. Kiedyś byłem magiem, ale teraz, gdy wypełniłem wszystkie doczesne zadania, jestem strażnikiem czasu. Ha! Jak widać, produkcja uzyskała w pełni udźwiękowione spolszczenie, a intro czyta Zbigniew Konopka, który zresztą nie jest jedynym znanym głosem w tej produkcji. Jak to bywało w starszych grach, aby odkryć całą historię, musimy przeczytać instrukcję w pudełku. Dawno temu, w czasach zapomnianych przez ludzkość, królestwa zostały pochłonięte najgorszym wymysłem człowieka – wojną. W jednym z nich mieszkała młoda Lizot. Wojna trwała tam nieustannie, kurz zakrywał niebo i zdawał się nigdy nie osiadać. W końcu królestwo upadło, a Lizot spodziewała się najgorszego. Ojcem dziewczynki był król. Tak jak kapitan tonącego okrętu schodzi ostatni, tak i on postanowił zostać do samego końca. Córce polecił uciekać do królestwa młodego władcy, Taskana IV. Z bólem serca Lizot opuściła rodzinę w drodze do lepszego jutra. Jej ojczyzna została zniszczona, dokładnie tak jak przewidziała. Zesłana na tułaczkę, zdała sobie sprawę z tego, że ciężar uczuć jest cięższy niż wyczerpująca podróż. Przed wejściem do lasu jej droga wiodła przez łąkę, która była polem bitwy. Przytłaczające otoczenie, nawiedzone śmiercią i zniszczeniem, napawało smutkiem. Tym bardziej kontrastem było samotne żywe drzewo. Zniżyła wzrok i ku jej zaskoczeniu u jego stóp leżało dziecko. Dobroduszna Lizot zabrała je ze sobą i nazwała Hype. Po kilku wyczerpujących dniach pieszej wędrówki dotarła do Toras, przed zamek Taskana IV. Król udzielił jej azylu i zapewnił bezpieczeństwo, mimo iż jego królestwem szargała wojna domowa. Zakochała się w młodym władcy, który nader wszystko chciał pokoju, dokładnie tak jak ona. Króla zaś poruszyła historia Lizot o jej wychowaniu w czasach wojny, ucieczce i długiej wędrówce. Nie minęło dużo czasu, zanim się pobrali, mając nadzieję, że ich miłość pomoże zainspirować pokolenia ich wspólną ideą zaprowadzenia pokoju na świecie. Niestety nic to nie zmieniło. Wojna domowa trwała nadal. Hype dorastał w niespokojnych czasach i po latach sam stanął do walki. Lizot traktowała go jak własnego syna i serce pękało jej za każdym razem, gdy Hype przywdziewał zbroję, gdyż nigdy nie była pewna, czy powróci. Dobrze pamiętała upadek królestwa jej ojca. Nie chcąc, aby historia się powtórzyła, wyruszyła w poszukiwaniu magicznej broni, która mogłaby raz na zawsze zaprowadzić porządek. Legenda głosi, że otrzymała miecz pokoju od smoka, ponieważ jej serce i intencje były czyste i szlachetne. Powróciła z artefaktem do Toras, gdzie przekazała go mężowi, który z jego pomocą zaprowadził pokój. Podczas walk Hype wyróżniał się na tle innych rycerzy swoimi umiejętnościami. Podczas gdy on bronił obywateli, jego luba, Vibe, zajmowała się leczeniem ran ofiar i po jednej i po drugiej stronie konfliktu. Gdy Taskanowi IV udało się zasiać ideę pokoju w sercach poddanych, Hype wspiął się na najwyższą wieżę i ustawił sztandar Zjednoczonego Królestwa. Dla ludzi Hype, Vibe i para królewska byli symbolem wolności i lepszego jutra. Król i królowa wyprawili przyjęcie, świętując zakończenie wojny domowej. Hype odgrywał w tym wszystkim największą rolę, przez co zostaje wyróżniony za swe zasługi mieczem, który przyniósł pokój jego królestwu. Ledwie sekundy po tym doniosłym wydarzeniu, na którym było raptem 7 osób plus 2 z przymusu, przylatuje czarny rycerz na smoku, który lądując zatrząsł ziemią tak, że w sumie już wszyscy się poddali, a król się przewrócił. Szkoda gadać o ochronie w tamtych czasach. Tuż po tym czarny rycerz Ruszył w stronę króla i zażądał tronu.
tym dramatycznym momencie Hype odważnie wystąpił naprzód. Niestety, czarny rycerz był silniejszy od niego. Nikt nie zauważył, jak i kiedy zamienił Hype'a w posąg. Po czym pchnął go głęboko w przeszłość. Już pomijam fakt, że mogąc manipulować czasem i zamieniając wszystkich w kamień, powinien mieć to królestwo dla siebie już od dawna. W każdym razie, Hype ląduje na dziedzińcu zamku Gogolda, naszego narratora, który wtedy był straszną sierotą i niewiele jeszcze wiedział o magii. Nieszczęsny posągu, to ostatni raz, gdy próbuję cię zmienić w rycerza. Wiem, że nikt mnie nie widzi, ale to nie powód, żeby się ze mnie śmiać tylko dlatego, że wciąż mi się nie udaje. Otóż jako odludek chciał mieć własnego niewolnika. Ach, mieć własnego rycerza, co za cudowne marzenie. Mógłby zbierać dla mnie zioła, chronić mój zamek, wykonywać prace domowe. Muszę to zrobić. Muszę. Używa więc najgłupszego w historii gier wideo zaklęcia. Ciszarum, wymyślonum czarium, zamieninus statuum, w magicznius poddanus. Które o dziwo podziałało. Ja pamiętam. Jestem Hype. Ja zostałem zamieniony w posąg przez potężnego czarnego rycerza. On rzucił mnie w przeszłość. Pomóż mi, młody magu. Ja muszę wrócić do moich własnych czasów. Muszę chronić moją narzeczoną i mojego króla, Taskana IV. I zemścić się na... Nareszcie. Uspokój się, panie rycerzu. Zaraz? Powiedziałeś Taskan IV? Przecież naszym królem jest Taskan I. Teraz musimy przejść przez 4 różne epoki i wrócić do przyszłości. You've got to come back with me. Where? Back to the future. W każdej epoce musimy zdobyć kryształ, który należy napełnić mocą z niebios, w czym pomoże nam smok Zatila, któremu głosu użyczył Mikołaj Müller. Po naładowaniu klejnotu możemy uderzyć mieczem w zegar słoneczny na dziedzińcu posiadłości Gogolda, bądź w mieście. Stanąć na określonej epoce, uderzyć w niego jeszcze raz i przenosimy się w czasie. W ten sposób musimy koniec końców dotrzeć do Barnaka, bo tak zwie się czarny rycerz, i spuścić mu manto. Po drodze znajdziemy zaskakująco barwne postaci jak na grę, której grupą docelową byli młodsi gracze. Czujemy się zżyci z nimi, a przenosząc się w czasie obserwujemy ich przemijanie. Mógłbym tutaj wejść w detale, ale nie mam wystarczająco czasu, abym zanudzał was moimi dywagacjami. Dość powiedzieć, że jest to zaskakująco dopracowany element gry. Sterowanie jednak rozwiewa wszelkie wątpliwości, że jest to produkcja, która będzie testować naszą cierpliwość. Przedziwna mechanika skoku, powolne animacje, niejasne i mało przejrzyste UI. Będą wam chyba odbierały smak życia. Grą steruje się wyłącznie klawiaturą. Czyni to na przykład kuszę kompletnie zbędną i jest wykorzystywana tylko do znajdziek i sporadycznie do pewnych mechanik gry. Ale na komputerze sterowanie to pikuś. Szczególnie dla kogoś, kto, tak jak ja, spędził setki godzin z grą. Sterowanie na padzie z kolei to inna para kaloszy. Wersję na PlayStation 2 uznaję oficjalnie za niegrywalną i chylę czoła temu, kto przejdzie ten tytuł. Poza tym nie było tam polskiej wersji językowej, która zasługuje na uznanie. Pamiętajmy, że to było 17 lat temu, polskie wersje z pełnym udźwiękowieniem to była swego rodzaju rzadkość. A skoro już o dźwięku mowa, to muzyka również zasługuje na wielkie uznanie. Świetnie zapada w pamięć, kompozycje są przyjemne i dopasowane do lokacji. W klasztorze usłyszymy chorały, na arenie trąbki,
a podczas walki z bossem zagrzewającą do walki melodię. Instrumenty użyte w utworach przypominają te starodawne, dobrze wpisując się w to, jak postrzegamy średniowiecze. Nie ma mowy, abyśmy nagle usłyszeli techniawę czy metal. Mimo iż muzyka jest spójna, to każdy kawałek wyróżnia się i sprawia, że z przyjemnością będziemy go wspominać długie miesiące. Lub, tak jak w moim przypadku, lata po ograniu tytułu. Niestety oceny w prasie growej na naszym rynku nie były zbyt pochlebne. O ile Secret Service chwalił grę, to z niewiadomej przyczyny dostała ocenę 6 na 10. Co nie jest koniecznie złą oceną, ale mówiąc o niezapomnianych wrażeniach, warto byłoby napisać, dlaczego gra nie zasługuje na 7 i czemu 5 byłaby za niska. CD Action za to był nieco sceptyczny wobec gry, rzucając czasami sarkastycznymi uwagami, przez które zresztą znaleźli szerokie grono czytelników. Mimo ogromnej wady według recenzenta, czyli braku możliwości zapisu gry w dowolnym miejscu, otrzymała ona ocenę 6+. Dziwna sprawa, ponieważ osobiście nigdy nie odczuwałem, aby to było wielką wadą. Szczególnie, że mapy są szczodrze usłane punktami zapisu, przynajmniej po jednym na lokację, do którego na pewno nie będziemy biec zbyt długo. Magazyn Reset, kradnąc screenshoty z IGN i GameSpota, mam rocze coś, z czego trudno wywnioskować, na ile gra się podobała, no ale dostała ocenę 7,5, gdzie plusem są ludziki Playmobil, a minusem klawiszologia, choć tutaj wydaje mi się, że chodzi o samo sterowanie, które owszem jest kłopotliwe. Gra podsumowana jest jako opowieść o rycerzyku, który zgubił zegarek. Czy aby na pewno autor w ogóle grał w tą samą grę co ja? Gra jest w zasadzie miksem platformówki, gry akcji i przygodówki. Czasem trzeba będzie wykonać precyzyjny skok, czasem wykonać dla kogoś zadanie, a czasem zmienić bieg wydarzeń. W końcu możemy podróżować w czasie. Nie mieliśmy strzałek pokazujących nam gdzie iść. Wymagane więc od nas było zapoznanie się z grą na własny sposób. Eksplorując świat możemy trafić na wiele ciekawych smaczków umieszczonych przez twórców. Najbardziej oczywistym będzie Król Tuscan. Jest on nawiązaniem do zarządzającego procesem twórczym tej gry, Alain Tuscana. Udało mi się go odnaleźć i wypytać o kilka nurtujących mnie spraw. Skomentował w ten sposób. Król Tuscan. To był mały hołd od teamu w stronę ich przełożonego. Byłem tym nieco zawstydzony, ale jednocześnie dumny, że wybrali, aby moje imię było nadane tej postaci. Spytałem też o to, jak długo powstawała gra. Otóż od rozpoczęcia projektu do jego zamknięcia były to 2 lata. Tuscan powiedział mi też, że razem z głównym programistą pracował też nad innymi grami, takimi jak Szalone przygody Kaczera Donalda, znane za granicą jako Donald Duck Quack Attack, później Prince of Persia oraz Assassin's Creed. To, co chciał przekazać mówiąc mi o tym, to fakt, że hype wpłynął znacząco na wszystkie te gry, a szczególnie ich mechaniki, jak na przykład podróże w czasie. Pytałem też o ewentualne możliwości HD remasteru gry w przyszłości. Alain powiedział, że choć Ubisoft ma prawa do gry, jako asetów, kodu itd., to licencję posiada Playmobil. Tylko dzięki kooperacji można by ruszyć temat, a na to praktycznie nie ma szans, tym bardziej, że gra zebrała dość średnie noty. Na koniec spytałem go o pewien easter egg, którego znaczenia do dziś nie odkryto. W grze istnieje pokój, w którym są same easter eggi, nazywa się Room of the Champion. W nim znajdziemy pościel z Raymanem, obrazek Hype'a przy krzywej wieży i inne takie. W tym jest jeden skrzętnie ukryty sekret. Kilka precyzyjnych skoków może nas doprowadzić tabliczki z napisem Tania. Do dziś nikt nie wie, o kogo chodzi. Spytałem więc o to Tuscana, który bardzo zdziwiony tym sekretem powiedział, że skontaktuje się z głównym projektantem gry i mi odpowie. Nie oczekiwałem tego, w końcu poważny, zajęty pracą człowiek, a ja mu truję dupę pierdołami. A jednak po kilku tygodniach odpisał. Na ten moment jest totalną tajemnicą. Wiemy, że w klasztorze na jednym z filarów ktoś umieścił imię swojej dziewczyny, ale nie wiemy, kto napisał Tania. To rodzi nowy sekret. Mimo moich starań nie znalazłem w najoczywistszych miejscach w świątyni tego napisu. Jeśli ktoś chce pomóc w rozwiązywaniu sekretów gry, zapraszam na grupę jej poświęconą na Facebooku. Easter eggów jest więcej. Na przykład w erze Tuscana II, na lewo od drzwi do laboratorium w Toras. Za płotem możemy dostrzec dziewczynkę stojącą na beczce. Strzelając z kuszy w beczkę, ta wybucha, a dziewczynka leci w stronę gwiazd. Przychodząc w to samo miejsce, w następnej erze znajdziemy dziewczynkę spadającą z nieba, ale już dorosłą. Nie tak dawno, bo w poprzednim roku, odkryto sekretny tryb debugowy, używany podczas testowania produkcji. Schodząc z posiadłości Gogolda w stronę mostu, możemy natrafić na tylne wejście do jego laboratorium, wydrążone w skale. Po jego lewej stronie musimy stanąć przy ścianie i wpisać D-E-B-U-G, czyli debug. Na sekundę ukaże się dźwignia, którą należy szybko pociągnąć. Od teraz możemy kodami teleportować się do różnych obszarów gry. Podobnej funkcji nie odkryto na wersji PlayStation 2
ale jak już mówiłem, nikomu raczej nie będzie chciało się w nią grać. Zanim podsumujemy, warto dodać, że gra ukazała się również na Game Boy Color, ale nie będziemy jej omawiać, gdyż jest to kompletnie inny typ gry, jak można się domyślać, potwornie okrojony. Bardziej interesująca może być za to informacja, że planowane było wydanie gry na Nintendo 64. Działający build musiał istnieć, ponieważ właśnie na ekranie możemy zobaczyć wideo promujące wersję na tą konsolkę. Dlaczego gra nie powstała? Niestety tego możemy się tylko domyślać, a zapewne stoją za tym kwestie finansowe. Może przedstawiłem grę nieco zbyt dobrze niż powinienem. Gra oczywiście była pełna wad, kiedy tylko wyszła. Przez słaby status Playmobil jako marki w kraju takim jak Polska, gra byłaby zupełnie nieznana, gdyby nie polska wersja. To i zamieszczenie płytki z grą w magazynie Komputer Świat Gry dało jej odrobinę rozgłosu, ale tylko na chwilę. W 2018 roku gra wygląda właśnie jak taki stary pomnik hype'a na dziedzińcu zamku. Trochę zaniedbany, brudzony przez ptactwo i pogodę, pamiętany przez niewielu i niestety pewnie tylko to wąskie grono graczy czasem wróci do niego myślami. Jednak jak to bywa w rzeczywistości, nie ma tutaj go Golda i wymyślonego zaklęcia, które pozwoliłoby grę odnowić dla przyszłych pokoleń. Zainteresowanych pomocą w remasterowaniu gry zapraszam na stronę na Facebooku Hype Forever Project, gdzie można się rozeznać w obecnym stadium projektu. Każda pomoc grafików i koderów przede wszystkim mile widziana. Link do strony w opisie. Gigantyczne podziękowania dla 3 osób, które pomogły w stworzeniu tego materiału. Mior za oprawę graficzną oraz korektę mojego ględzenia, Pulchny Niedźwiedź za użycie gameplayu i oszczędzenie mi nagrywania tego samego oraz Jezusowi z Retro Arcade Box za skaner recenzji gry z prasy. Jesteś żywą encyklopedią. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, bez Was ten materiał nie powstałby tak, jak tego chciałem. Linki do kanałów i stron, social media macie w opisie. Dziękuję też Tobie, widzu, za oglądanie do samego końca. Łapka w górę dla Ciebie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.